To się stało coś, co się stać musiało. Oni dostają zlecenie. W tym momencie na przykład wykończyć Grabowskiego. Nie mylmy wolności badań naukowych i badań naukowych z bezczelnością antypolską. W latach poprzedzających dojście PiS do władzy, w początkach tego wieku i potem w latach 10. za prezydentury Komorowskiego szczególnie, która miała szczególnie złą tutaj, z mojego punktu widzenia, zły impact, to była ta próba wybielania historii narodowej, mówienia o tym, że wszyscy Polacy od rana do wieczora ratowali Żydów. To były te pomniki wdzięczności wznoszone, to byli żołnierze wyklęci, prawda, którzy nagle zaczęli być święci. W mojej własnej historii rodzinnej dowiedziałem się o tym lat temu 2 czy 3. Mój brat mojego dziadka został zamordowany przez ludzi, którzy dzisiaj są przez państwo polskie stawiani za przykład moralności polskiej młodzieży. To, że polska prawica narodowa się na tym koniu odjechała, to było naturalne. Natomiast to, że polscy demokraci w polskim Sejmie mogą głosować razem z polską daleką prawicą, żeby uchwalić polskie prawo o Holokauście, tą ustawę o IPN-ie, przecież na 460 posłów 4 głosowało przeciwko. 4. Odsłaniamy tu na grobie nieznanego żołnierza tablicę. Tablicę upamiętniającą uczestników tamtego antykomunistycznego powstania. Żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. I chciałbym bardzo, żeby ta tradycja żołnierzy wyklętych czy żołnierzy zapomnianych, żołnierzy tragicznych trwała jako pamięć o warunkach niesłychanie trudnych, które zdołaliśmy przeżyć, przetrwać i zamienić na wolność, na niepodległość i na demokrację w Polsce. Ja próbuję od dłuższego czasu przekonać moich polskich kolegów, że zagłada Holokaust, że zagłada polskich Żydów była największą tragedią w dziejach Polski. Oni się uśmiechają. Właściwie nie ma nikogo, kto by się ze mną zgodził. Nie rozumiem dlaczego. Ja uważam bardzo twardo, obstaję przy tym, że wymordowanie 3 milionów Polaków pochodzenia żydowskiego było największą tragedią w historii Polski. Już za PRL-u zresztą to wykrzywianie miało miejsce, ale to osiągnęło jednak swoje apogeum wraz ze stworzeniem takiej instytucji jak IPN, która napędza te najgorsze schematy rzeczywiście. Prymitywizm tych schematów jest napędzany gigantycznymi pieniędzmi państwa, prawda? IPN, w którym pracuje kilkuset ludzi z doktoratami z historii. Ci ludzie tworzą historiografię na zamówienie państwowe, mają nieograniczone środki. Przenika to do szkół, prawda? Polacy płacą podatki po to, żeby rozwijać polską naukę, a nie finansować tych, którzy obrażają Polaków. Tyle. Na przykład 400 milionów czy 500 milionów budżetu IPN-owskiego jest odłożone przez państwo na bok, po czym rozdysponowane na tak zwane granty docelowe. To nie jest to, że ci ludzie ubiegają się o granty, oni dostają zlecenie. W tym momencie na przykład wykończyć Grabowskiego. I na przykład z tego powodu 10 czy 15 urzędników IPN-owskich z doktoratami przez 3 lata będzie obserwować każdy przypis w moim pisarstwie historycznym. To nie jest historia. Nie mylmy wolności badań naukowych i badań naukowych z bezczelnością antypolską. Ja wierzę, że gwałt na historii, jaki tu miał miejsce, jest również częścią gwałtu na demokracji i ludzie, którzy byli w to zamieszani, a są ich setki, powinni zostać rozliczeni z tego. Urzędnicy IPN-u nie powinni zostać dopuszczeni bez dłuższej jakiejś rozprawy do jakichkolwiek konferencji, wspólnych działań i tak dalej. Także boję się, że to środowisko historyczne, które znam dość dobrze, jest niezdolne do tego samooczyszczenia, ale życzyłbym tego wszystkim młodym historykom i historyczkom w Polsce jak najbardziej. To głównie jest to przeświadczenie, które wegetuje, dominuje i rośnie, że Polacy jako społeczeństwo podczas wojny stanęli na wysokości zadania i masowo, powszechnie udzielali pomocy Żydom. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z prawdą, ale jest to bardzo wygodny mit, który funkcjonuje. Dosyć tego, dosyć dziesiątek lat plucia na nas i obrażania całych narodów. Polska jest narodem, jest państwem, który jest numerem 1 pod względem ilości osób uznanych jako w Yad Vashem
jako tych, którzy pomagali Żydom, sprawiedliwych wśród narodów. Jesteśmy numerem 1. Od samego początku, jeżeli chodzi o sprawy polsko-żydowskie, jak się patrzy na rok 46, zaraz po wojnie, pogrom kielecki, kiedy to następuje mordowanie Żydów ocalałych z zagłady i już następnego dnia następuje swoisty sojusz mówiący o tym, że to nie nasi, że to prowokacja. Że to prowokacja sowiecka, że to komunistyczna prowokacja, taka prowokacja. Przyznanie się, że nie, to są nasi ślusarze z tej fabryki, plus gospodynie domowe, które po prostu postanowiły dokończyć tego, czego Hitler nie dokończył rok wcześniej. To okazało być nie do przełknięcia. Zniszczył mikrofon, przywrócił głośnik, krzyczał i był agresywny. Poseł Grzegorz Braun przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego o Holokauście. Na miejsce przyjechała policja. Ognia. Dość tego. Brawo! Wiedziałem, że jest tam na widowni, są tam ludzie, którzy są znani z dziwnych zachowań. Tam byli aktywiści, urzędnicy IPN-u, którzy szykowali się na jakąś werbalną agresję, jak się dowiedziałem potem. No i był poseł Braun, który krótko mówiąc ruszył na mnie. Dosyć. Do widzenia. Dosyć tego. Do widzenia. Nakręcono te tryby nienawiści do tego stopnia, że to się stało coś, co się stać musiało. Jak się ogląda polską telewizję, polskiego radia, jak się słucha o zdrajcach ojczyzny, o fałszerzach historii, te bzdury straszliwe, to ten Braun po prostu był takim to kolejnym kroczkiem. Ten wykład jest skończony. Proszę opuścić Polskę natychmiast. Won! Co może robić ktoś, kto się zajmuje historią, młody historyk, młoda historyczka, wchodząca w to życie naukowe? Moja rada jest, zawsze zadajemy sobie pytanie, nie to jak dany fenomen, dane zjawisko zostało opisane przez społeczeństwo większościowe, tylko właśnie jaki był wpływ tego, co studiujemy, widziany oczyma mniejszości. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład tą Żydówką, która idzie na Uniwersytet Warszawski w roku 1937. Albo że jesteśmy ukraińskim chłopcem, który próbuje pójść na studia w roku 1933. Spójrzmy na tą historię Polski z punktu widzenia tych grup, które dostawały po głowie w sposób niesamowity. I wtedy się okazuje, że to jest ciekawe. To wyzwala zmusza do myślenia, krótko mówiąc.